Dzień dobry, nazywam się Kaja Klimek, a to jest konkurs filmów krótkometrażowych na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni. W tym roku 27 filmów w konkursie, a do tego 27 rozmów z reżyserkami i reżyserami. Dzisiaj moim gościem jest Marek Ułan-Szymański, reżyser filmu Dobre, eleganckie chłopaki. Dzień dobry. Widzisz, że wiesz, Dobry, witam, że to już Kajo. teraz? Widzę Cię, witam widzów. Bardzo się cieszę, że się spotykamy, żeby porozmawiać o Twoim filmie. Ja raczej, wiesz, należę do takich osób, które mówią o swoich wrażeniach reżyserom i powiem szczerze, że piorunujące. Bardzo mocne wrażenie na mnie zrobił Twój film, bo zupełnie nie spodziewałam się po początku tego, co się będzie działo dalej. Także tutaj naprawdę, jeśli chodzi o wciąganie widza w świat i opowiadanie mu historii takiej, której się może by nie spodziewał, to tutaj gratulacje, bo bardzo, bardzo mocno to na mnie podziałało. I mam jakby tą przyjemność też, żeby Cię zapytać o to, jak ta historia w Twoim procesie twórczym powstawała, jak ta historia się rodziła no i właśnie, skąd to się wszystko wzięło, skąd te dobre, eleganckie chłopaki do Ciebie przybyły? To jest początek, ten film to jest jeden z początków moich rozważań na temat, który chciałbym rozwinąć szerzej, mocniej, głębiej, mianowicie zagadnienia traumy transgeneracyjnej, czyli w dużym skrócie coś, co jest przekazywanym nam pokoleniowo od naszych przodków, pewnego rodzaju traum. I na moment obecny moich rozważań, trzeba pamiętać, bardzo jeszcze prymitywny, ale to jakby są początki. Uważam, że jest to źródło wszelakiego zła, jakie sobie wyrządzamy. I takie futurystyczne rozważania bardzo mnie ujmują, ponieważ widzę, że żyjemy w pewnej cykliczności historii i jeśli się tego zaklętego kręgu nie przerwie, to jakby przyszłość jest nam znana. I dużo o tym myślę i bardzo chcę się temu przyjrzeć jakby na wielu płaszczyznach. Więc to jest mój drugi taki podryk, bym powiedział, w tę stronę. To stąd. Ale zabierasz całą tą drużynę, wszystkich tych chłopaków w bardzo też konkretną i taką magiczną przestrzeń, jaką jest las właściwie. No ja sobie myślę o lesie właśnie w takich kategoriach, że tam może się zdarzyć właściwie wszystko. I chciałabym też zapytać, jak w takim już realizacyjnym sensie ten film się układał, bo są takie, pewnie słyszałeś to nieraz, tak się mówi, że nie ma nic gorszego niż duża grupa dzieci na planie filmowym. Więc opowiedz mi trochę też o takim praktycznym wymiarze, bo kiedy ja oglądałam ten film, to poza tym, jakie emocjonalne to na mnie robiło wrażenie, to też sobie myślałam, rany, to musiało być trudne w tym sensie takim czysto praktycznym, żeby tam być i działać i to wszystko kręcić, więc chciałabym też trochę o tym posłuchać. Jeśli chodzi o praktycznie, to robiliśmy 2 castingi w miejscowości Węgierska Górka i Żywiec, gdzie kręciliśmy i dość duży mieliśmy wybór tych chłopców. No i byliśmy tam też wcześniej na takich próbnych dniach, żeby chłopców poznać z kamerą. Byliśmy tam z operatorem Karolem Łakomcem oraz z Mateuszem Nędzą, głównym aktorem. Jeśli pytasz o to tak praktycznie, no ja jestem takim chłopakiem jak te chłopaki, tylko trochę większym, więc ja się czułem bardzo dobrze, ponieważ po prostu się świetnie bawiliśmy i powiem Ci, że reżyserowanie dzieci jest bardzo interesującą rzeczą. Myślę, że w tym kierunku zamierzam, jeśli Bóg pozwoli ten debiut zrobić, a myślę, że pozwoli, to zamierzam i w tym kierunku iść. Jest to bardzo interesujące. Jest to, wydaje mi się, duża odpowiedzialność też, bo dzieci strasznie się przejmują, strasznie chłoną, bardzo łatwo je tam zranić albo bardzo łatwo je też ominąć, a one bardzo chcą być zauważone. To są bardzo interesujące rzeczy. Ja się bawiłem bardzo dobrze w sensie praktycznie, jeśli chodzi o dzieci. Jeśli chodzi o realizację tego, to było samobójstwo, ale nie pierwsze, nie ostatnie w moim życiu pewnie, więc... Możesz to rozwinąć? W sensie trudności, które to nastręczało w takim wydaniu praktycznym były samobójcze wręcz? Jak to?
jedź z budżetem studenckim w Beskidy i kręć w listopadzie z dziećmi w górach. To jest jeszcze w nocy. To jest, tam jeszcze były żywe zwierzęta, to jest wszystkie składniki do tego, żeby to się po prostu rozchrzaniło, bo to są wszystkie te rzeczy, które to się musi po prostu rozwalić, ale tym filmem jakoś tak wyszedłem ze swojego comfort zone i chcę brnąć w gatunek, znaczy w woltę gatunkową. Wolta mnie interesuje i przede wszystkim, co jest najważniejsze, nie będę tutaj specjalnie odkrywczy, mam fantastycznego operatora, wspaniałą drugą reżyser Laurę, rolę operatora mojego montażysty Artura, kierowniczkę produkcji Agatkę i parę innych osób, no i trzeba to było unieść, no więc było to trudne, ale jeśli mam być tak sobie myślę teraz, nie chce mi się robić prostych rzeczy. Nie widzę potrzeby, żeby robić prostych rzeczy i ta przygoda mi się bardzo podobała, wiele mnie nauczyła. Super to brzmi, tak bardzo też dodająco energii. Myślę też, że dla innych twórców to jest super znak, żeby się nie bać pewnych rzeczy, które brzmią przerażająco, bo jeśli się ma dobrą drużynę i pomysł, to można to przetrwać w takim nawet survivalowym sensie. Ale chciałabym wrócić do tego wątku, o którym powiedziałeś na początku, do traumy transgeneracyjnej, bo jednak mamy tutaj do czynienia z sytuacją odgrywania pewnych ról cały czas, do pewnego momentu, bo później się okazuje, że rzeczywistość gry zaczyna się mocno zderzać z rzeczywistością. Więc jak Ty w ogóle patrzysz na samą taką perspektywę gry i zabawy jako czegoś, co w tym kontekście, o którym mówiłeś wcześniej, owej traumy i działania z nią, czy to może być takie użyteczne narzędzie też dla reżysera jako sposobu działania z aktorami, bo to tutaj mi się wydaje wielowymiarowe. Gdybyś o tym coś mógł powiedzieć też. Wiesz co, nasze czasy, mówię o naszym kraju, w świecie też, ale mówiliśmy w Polsce, różne strony, nazwijmy to ogólnie, bawią się bardzo niebezpiecznymi zabawkami. I jeśli się nie ma wiedzy, do czego człowiek jest zdolny, to się może bardzo brzydko skończyć. I teraz chłopcy u mnie w filmie mają kije i udają, że to są karabiny. I te kije bardzo prosto by się mogły zamienić w prawdziwe karabiny. I zauważyłem, że to, co w ogóle narzędzia, broń, jest naszym głębokim atawizmem. To jest bardzo proste. Chwycić coś i coś z tym zrobić. I wydaje mi się, że trochę się zapętliłem. Chodzi o to, wydaje mi się, że należałoby uczyć, że to nie jest zabawa. Że to są bardzo poważne rzeczy. Ja się też takich rzeczy uczyłem i zdaję sobie z tego sprawę, że ci chłopcy noszą te kijki, ale to tak naprawdę uczą się pewnej rzeczy, w zamyśle powiedzmy pewnym, uczą się pewnej odpowiedzialności. I to jakby o to mi w tym chodziło. Zresztą myślę, że jest taka rzecz, że my na przykład w historii naszego kraju na przykład hołbimy, i oczywiście słusznie hołbimy, ale hołbimy szare szeregi i tak dalej, wciąż zapominając, że to były dzieci. I w kontekście na przykład innych wojen w innych krajach patrzymy na to kompletnie inaczej. Kiedy patrzymy na afrykańskie dzieci z kałasznikowami, jesteśmy przerażeni, a swoim dzieciom stawiamy pomniki. Ja nie mówię, że to jest złe, ani że to jest dobre. Uważam, że to jest warte zastanowienia się po prostu. Jasne, a kino jest takim sposobem, żeby takie pytania też stawiać i pokazywać, jak to wygląda, co by było gdyby. Szczególnie, że ty w swoim filmie troszeczkę przesuwasz datę. Nawet od samego początku wiemy, że to nie jest tu i teraz, tylko w niedalekiej przyszłości, która jest na wyciągnięcie ręki właściwie, że to jest jednak trochę political fiction, a trochę jakaś rzeczywistość przesunięta, więc to gdzieś tutaj też dosyć mocno... Powiem Ci to, że tak sobie o tym myślałem, o tym scenariuszu, to dla mnie jest to przyszłość możliwa, jeśli dobro nie będzie robić więcej niż zło. Jakby jest to, wydaje mi się to, może teraz w kontekście Ukrainy już niekoniecznie, ale przy jakichś powiedzmy innych ustawieniach geopolitycznych wydaje mi się to wszystko bardzo możliwe. Dlatego tym bardziej uważam, że powinniśmy przemyśleć to, zanim okaże się, że staniemy się uczestnikami takiego zdarzenia. Tak to rozumiem.
Mówiłeś wcześniej też o tym, jak ważne jest dla Ciebie budowanie drużyny i to, że masz te osoby, z którymi współpracujesz, operatora, kierowniczkę produkcji, że to jest rzecz na świecie. super ważne, jasne. Na czele każdej drużyny stoi ktoś, kto tym wszystkim jakby zawiaduje, takiego użyję tutaj czasownika. Na czele drużyny tych chłopaków stoi Ulkers, a jego gra Mateusz Nędza. Muszę Ci powiedzieć, że jest to jeden z moich w ogóle ulubionych aktorów ostatnich lat, który na jakiś czas zniknął. Zagrał kiedyś w filmie Dzień Babci Miłosza Sakowskiego, narobił dużo szumu. Tam go wyhaczyłem właśnie. Tak, on narobił dużo szumu, gdzieś wyjechał do Ameryki Południowej i wrócił i wraca w Twoim filmie, więc chciałabym Cię zapytać o pracę z tym aktorem, bo on tutaj ma zadanie podwójnie odpowiedzialne, bo zarówno w filmie, jak i też w tej rzeczywistości planu cały czas jest koordynatorem tej grupy dzieciaków. Powiedz trochę o tym, jak się z nim pracowało. No, Mateusz dał mi to, czego potrzebowałem. To jest raz, jako aktor. I był dla mnie bardzo ważnym egzaminem, który obaj zdaliśmy. I to był bardzo dobry wybór. Jak go zobaczyłem w Dniu Babci 2 lata temu, i jak go zobaczyłem, myślałem, nie wiem w czym, ale ten człowiek, ja go muszę go do czegoś zaangażować. I to była dobra decyzja. Więc cóż mogę powiedzieć więcej? No on sam wie, że jest specyficzny. Ja też nie jestem jakiś taki deszczowany przyłóż, więc spotkały się dwa charaktery, ale bardzo się z tego cieszę. To było w porządku, bo jakby były takie letnie kluski, to jakby nie tędy droga. Więc tyle, co mogę. No Mateusz jest bardzo po warunkach, nie oszukujmy się. Jest poszukaliśmy, bo też dużo o tym gadamy z operatorem, szukaliśmy kogoś, który będzie wywołał niepokój. Miała to być postać, która z jednej strony wzbudza nasze zaufanie, bo on potrafi się tymi chłopcami zająć, ale z drugiej strony myślisz sobie, ja nie wiem, czy puściłbym go ze swoim dzieckiem. I kogoś takiego szukałem. Gdyby to był taki fajny chłopak, taki rzutki drużynowy, to nie zrobiłoby tego filmu tak, jak Mateusz to zrobił. Więc drogi się musiały skrzyżować. Tak. Ująłeś to w punkt, że faktycznie z jednej strony jest drużynowym, a z drugiej strony sama nie wiem, czy bym dzieci z nim posłała. To jest dokładnie to napięcie, które się tutaj ujawnia w jego postaci. Mam jeszcze jedno pytanie o rzecz, która mnie w tym filmie bardzo zaskakiwała za każdym razem, kiedy się pojawiała. W pierwszym momencie to aż, szczerze mówiąc, tak, nie wiem, fizycznie na to zareagowałam takim właśnie zaskoczeniem. Mam na myśli muzykę. Mam na myśli muzykę Piotra Nermera, bo ona jest bardzo obecna, bardzo kontruje to, co się dzieje. Opowiedz trochę o tej współpracy i o tym, jak właściwie myślałeś o warstwie muzycznej i jak to planowaliście, bo jest to coś, co mocno przykuwa naszą uwagę podczas seansu tego filmu. Po pierwsze, to się bardzo cieszę i myślę, że Piotrek też się będzie bardzo cieszył, bo to są brawa zasłużone. Z Piotrkiem już zrobiliśmy drugi film krótkometrażowy. Ja jestem melomanem i muzyka jest dla mnie bardzo ważna, natomiast nie jestem muzykiem, więc w bardzo prymitywny sposób mówię Piotrowi, czego szukam, czyli szukaliśmy takich bardzo ascetycznych dźwięków, znaczy na początku szukaliśmy ascetycznych dźwięków jakiejś takiej ludowej muzyki, jakichś takich elementów jak gwizdanie, stukanie, klaskanie, coś, co chłopcy mogliby sami wykonywać w lesie. A potem też ja zacząłem, ponieważ ta trauma transgeneracyjna siedzi w mojej głowie i w moich rozważaniach, szukaliśmy też takiej muzyki ambientowej, która nas będzie wyciągać i budować jakąś taką dziwność. Piotrek dodaliśmy tam jest, nie pamiętam, jak się nazywa ten drugi instrument, klarnet. Chcieliśmy poszukać jakiejś takiej krainy, tak nam się to kojarzyło, że to jest w jakimś klimacie lat 90. czy 80. I szukaliśmy takiej, ta muzyka, jej zadaniem było, jak Ulkers się przenosi w swojej głowie, oczywiście nie mówię, że to widać na ekranie, to w mojej głowie to jest, jak on się przenosi, to miała ta muzyka nas wyciągać bardzo. I bardzo mnie
bardzo mnie skręca w stronę gatunku, ale wolty gatunkowej, ale też takiej podszytej nie atrakcją, a myślą. I myślę, że mówiłem Piotrkowi, rzuciłem mu parę rzeczy, ale myślę, że przede wszystkim rzuciłem mu to, że jego zadaniem jest teraz mnie zaskoczyć, bo ja dałem na planie z siebie wszystko i możesz to tylko spieprzyć. A Piotr tego nie spieprzył i cieszę się, że ta muzyka jest zauważalna, bo to jakby skupiamy się na tym mocno. Każdy ten film powinien zobaczyć, jak te poszczególne elementy na nią albo na niego działają, bo jest to faktycznie podróż bardzo intensywna i obfitująca w emocje i mówię to szczerze, a nie w ramach takich gładkich jakichś sformułowań, bo tak ze mną było. Bardzo Ci dziękuję za tę rozmowę i trzymam kciuki za Twój film i za kolejne pomysły, bo taki punkt wyjścia, który Ty oferujesz w rozmowie o kinie, jest potrzebny i ważny, więc to jest naprawdę ważna sprawa. Dziękuję Ci, Marku, jeszcze raz i wszystkiego dobrego. To w mojej mocy. Ja też dziękuję. Super, dzięki.